You be the view, and I'll just be me. Hejo, tu Regina. Witam Was dzisiaj w kolejnej odsłonie dramatycznego Orientu, serii, w której dzielę się z Wami różnymi tytułami z azjatyckiego kina. A dzisiaj przedstawię J-dramę Good Morning Call z 2017 roku. A teraz, bez przedłużania, zapraszam Was na opis fabuły tego dzieła. Nao zaczyna nowe życie w Tokio. Jej rodzice wyjeżdżają na wieś i dziewczyna wprowadza się do własnego mieszkania. Szybko odkrywa, że nie jest tam sama. Jej współlokatorem okazuje się Hisashi, najpopularniejszy chłopak w jej szkole. Oboje zostali oszukani przez agencję nieruchomości i nie mają dokąd pójść. Postanawiają więc zamieszkać razem. Muszą jednak trzymać to w sekrecie przed innymi, by nie wyrzucono ich ze szkoły. Jest to drama produkcji japońskiej telewizji Fuji TV z 2017 roku. Serial został stworzony na podstawie mangi o tym samym tytule z lat 1997-2002. Jest to świetny miks romansu, życia pełnego szkolnych perypetii i letkiej domieszki komedii. Drama składa się z 2 sezonów, mających odpowiednio 17 i 10 odcinków. Serial ten oglądało się naprawdę przyjemnie. Jest według mnie bardzo zabawny. Za chwilę dzieją się absurdalne i śmieszne sytuacje, które wywołują uśmiech. Zwłaszcza połączenie charakterów głównych postaci jest świetne. Nao jest mega roztrzepana i energiczna, a Hisashi chłodny i, jak można powiedzieć, nieprzystosowany do innych ludzi. Drama powstała na podstawie mangi o tym samym tytule, co widać w jej specyfice. Postacie czasami zachowują się niedorzecznie, przeżywają niecodzienne sytuacje lub skupiają się na dziwnych rzeczach. Jednak uważam, że właśnie to dodaje serialowi fajnego, a wręcz specyficznego klimatu. Cudownie obserwuje się rozwój relacji głównych bohaterów, co jest kluczowe w przypadku romansów. Charakter bohaterów jest ciekawy, a ich połączenie tworzy jeszcze bardziej intrygującą mieszankę, która dla nas, widzów, jest interesująca do oglądania. To świetne oderwanie się od współczesnych seriali, które często są przeładowane wątkami i postaciami. Tutaj fabuła jest dość prosta, ale główne postacie są na tyle dobrze wykreowane, że ogląda się ją z przyjemnością. Nie tylko po to, by zobaczyć, co się stanie, ale by spędzać czas z postaciami przy ich śmiesznych perypetiach. Dodatkowo odcinki są krótkie, więc ogląda je się szybko i przyjemnie, a w moim odczuciu w ogóle się one nie dłużą. Niestety, seria ma też swoje minusy. Oprócz relacji głównych bohaterów nie ma wielu innych wątków do obserwacji. Z jednej strony jest to zrozumiałe, bo romanse skupiają się głównie na postaciach i ich relacjach. Jednak są też tytuły, które dodatkowo poruszają wątki poboczne, na przykład kwestie znalezienia pracy przez młode osoby, czy problemy w dogadywaniu się z rówieśnikami. I robią to zdecydowanie dużo głębiej oraz potrafią to połączyć z komedią. W serialu pojawia się wątek relacji rodziny Hisashiego, przez które ma on problemy z wyrażeniem uczuć. Ale miałam wrażenie, że jest to wątek, który ma stworzyć iluzję głębszego charakteru postaci. Drama bardziej skupia się na problemach głównych bohaterów związanych z usamodzielnieniem. Warto zaznaczyć, że jest to adaptacja dość starej mangi, co momentami widać w fabule i budowie całej historii. Wiele osób traktuje to jako wadę tej serii, ale w moim odczuciu działa to jednak na plus, bo serial jest trochę inny niż typowe J-dramy z tamtego okresu. Dzięki temu wydaje się też bardziej dopracowany, bo opiera się na znanej mandze, a nie jest całkowicie nowym tytułem pisanym od zera. Twórcy wiedzieli, na czym się oprzeć, kreśląc główne postacie. Często dramy na podstawie anime czy mang podają słabo, bo są zbyt krótkie, by dobrze przedstawić historię lub bardziej służą jako reklama dla mangi czy anime niż jako osobny twór. W tym przypadku wypadło to moim zdaniem całkiem dobrze. Największym minusem jest jednak ogólny spadek jakości w sezonie drugim oraz jego niejasne zakończenie. Wydaje się wręcz, że postać miał trzeci sezon, ale do dziś go nie ujrzeliśmy. Oczywiście serial nie zostawia otwartych wątków, po prostu zakończenie jest według mnie trochę słabe i sugeruje możliwość kontynuacji. Sezon drugi nie podobał mi się również przez niepotrzebnie wymuszanie konfliktów, dram i zbyt absurdalne sytuacje w życiu głównych bohaterów. Good Morning Call to letki i przyjemny romans. Ogląda się go szybko i na luzie. Ma fajne charaktery głównych bohaterów, roztrzepaną, energiczną Nao
oraz chłodnego i zamkniętego w sobie Hisashiego, który ma letki problem ze zrozumieniem innych osób. W bardzo letkim, marginalnym sposobie zarysowane są tu problemy usamodzielnienia się młodych osób oraz problemy rodziny głównego bohatera. Serial skupia się jednak przede wszystkim na relacjach głównych postaci i zabawnych sytuacjach z nimi związanych. Osobiście przy pierwszym sezonie śmiałam się przy każdym odcinku. Mimo że powstał na podstawie magii, nie jest tylko jej reklamą, lecz tworzy samodzielny, przyjemny twór. Widać w nim specyfikę źródła, na podstawie którego został stworzony, co według mnie jest dodatkowym atutem klimatu serialu. Minusem jest niewielkie poruszenie innych wątków poza relacją bohaterów oraz według mnie jest to słabszy, choć nadal przyjemny do oglądania sezon drugi. Mimo to serdecznie go polecam, bo oglądało mi się go bardzo dobrze, uwzględniając plusy, minusy i specyfikę serialu. Oceniam go na 7 na 10. Uważam, że będzie to idealny serial dla fanów romansów oraz anime i mang shoujo. To wszystko na dzisiaj. Jeśli podobał Ci się film lub chciałbyś wesprzeć moją twórczość, to zapraszam do dania lajka, suba i napisania komentarza. A ja już się z Wami żegnam. Do usłyszenia!